Taka sytuacja. Włączacie swoje ulubione radio. A tu co? Północ? Nie, jeszcze za wcześnie. A dlaczego się tak dzieje, opowiem za chwilę w dalszej części filmu. I spróbujemy coś na to zaradzić. Najpierw popatrzmy, jak zrealizowany jest układ podtrzymania zegara w transceiverze ICOM 7300. Bardzo podobny układ jest tak samo w transceiverze 7100. Jest to zrobione w oparciu o taki układ scalony RX8803 z dodatkowymi elementami zewnętrznymi. Ta strona tutaj niezbyt nas nie interesuje, to jest komunikacja z procesorem głównym, natomiast bardzo interesuje nas tutaj ten obwód. Z czego on się składa? Tutaj jest zainstalowana dioda, która zapobiega cofaniu się napięcia podtrzymującego do reszty transceivera, rezystor oraz akumulatorek. Problem z tym radiem leży w tym, że ładowanie tego akumulatorka jest stosunkowo powolne. Jest realizowane bardzo małym prądem przez ten rezystor i do pełnego naładowania potrzeba ładnych paru godzin pracy transceivera, żeby uzyskać tutaj wystarczający poziom naładowania podtrzymujący nam zegar przez jakąś tam liczbę dni. Jeżeli korzystamy z radia w ten sposób, że włączamy je dosyć rzadko, na krótki czas, to po pewnym okresie okaże się, że czas włączenia radia i ładowanie tego akumulatorka jest niewystarczający do podtrzymania odpowiedniego stopnia naładowania i akumulatorek ulega rozładowaniu. Jest to akumulatorek litowo-jonowy, który nie lubi głębokich rozładowywań. I często takie scenariusze powodują, że po pewnym czasie on w ogóle traci swoje właściwości i po prostu się psuje i nie jesteśmy w stanie już uzyskać podtrzymania zegara. Czy możemy coś z tym zrobić? Oczywiście, że możemy. W jaki sposób musimy sobie zapewnić odpowiedni poziom napięcia w tym miejscu w chwili, kiedy transceiver jest wyłączony. Opcja taka najprostsza, nie wiążąca się z żadną ingerencją, to trzeba zadbać o to, żeby transceiver był podłączony do źródła zasilania. Nie musimy go włączać, wystarczy, że jest podłączony do działającego zasilacza czy do akumulatora. Wtedy ten prąd doładowywujący będzie płynął zawsze i utrzyma nam ten akumulatorek w stanie pełnego naładowania. Druga opcja, jeżeli już ten akumulatorek nam się uszkodził, to można go oczywiście wymienić. Jest ten element stosunkowo łatwo dostępny, niemniej w pewnym czasie usterka powróci, jeżeli nie zmienimy swojego trybu pracy z naszym transceiverem. Trzecia opcja to wymiana tego akumulatorka na jakiś inny element podtrzymujący napięcie zasilania układu RTC. Popatrzmy może na specyfikację naszego układu RTC. Jakie parametry będą nas interesować? Najistotniejsze dla nas jest napięcie zasilania. Jak widzimy, jest tutaj podana wartość od 1,6 do 5,5 V. Także dosyć szeroki zakres. Mamy tutaj dosyć duże pole manewru. Kolejnym parametrem będzie prąd pobierany przez ten układ w trakcie pracy. Zejdziemy tutaj niżej i widzimy, że prąd zasilania tego układu przy napięciu 3 V mamy
2,1 mikroampera maksymalnie. Wydaje mi się, że jest to na tyle mały prąd, że możemy ten układ zasilić ze zwykłej bateryjki. Nie musimy tutaj stosować akumulatora. Jedną z najpopularniejszych baterii stosowanych do podtrzymania układów zegara jest bateryjka litowa CR2032. Jest stosowana w wielu aplikacjach, najczęściej występuje w sprzęcie komputerowym. Jest łatwo dostępna, tania i w zupełności wystarczająca do naszych potrzeb. Jak widzimy, napięcie nominalne tej baterii to 3 V. Typowa pojemność 235 mAh. Nawet zakładając troszkę większy pobór prądu naszego układu RTC, przypominam, było to 2,1 mikroampera. Zakładając, że to będzie 2,5 mikroampera, zrobiłem tutaj szybkie obliczenia. Wychodzi, że ta bateria litowa powinna wystarczyć na 94 tysiące godzin, co daje nam prawie 4000 dni i jest to około 10 lat. Myślę, że w zupełności wystarczający okres czasu pomiędzy koniecznymi wymianami. Oczywiście nasza bateria ma inne wymiary niż zastosowany akumulatorek, no i musimy się troszkę postarać, żeby się nam zmieściła wewnątrz obudowy. Ja sobie zaprojektowałem taką małą płyteczkę, to jest jej schemat. No, jest gniazdko na baterię, tutaj oznaczone symbolem baterii, do tego szeregowo dioda Schottkiego. No tutaj jest to dioda BAT43, nie jest to krytyczne. Mogłaby być tu nawet na opartego zwykła dioda krzemowa. Z kolei puryści mogą tu wstawić jakąś diodę Schottkiego o specjalnym niskim spadku napięcia. Nie ma to większego znaczenia. Jak wcześniej widzieliśmy, nasz układ RTC ma bardzo szeroki zakres napięć zasilania. Już poniżej 2 V będzie nam działał. Także spadek na tej diodzie nie jest krytyczny. Dioda musi być oczywiście zastosowana, ponieważ nie chcemy, aby istniejący układ ładowania akumulatorka doładował nam baterię, no bo bateria jest ogniwem jednorazowego użytku i nie powinna być doładowywana. Płytka drukowana wygląda w ten sposób. No, jest bardzo prosta. Zawiera tutaj miejsce na podstawkę, miejsce na diodę, 2 pady do przylutowania przewodów. Dodatkowo na wszelki wypadek umieściłem 2 otwory, jeżeli by się okazało, że trzeba użyć jakichś śrub czy wkrętów do zamontowania tej płytki wewnątrz transceivera. A tak ta płytka wygląda na żywo. Niewielkie wymiary, niewiele większe niż sama podstawka pod baterię. No, z drugiej strony krótki opis. Nic specjalnego. Mam tutaj też wersję zmontowaną. Od razu z podstawką. Dioda. Podstawka, do której możemy włożyć baterię. Dolutowane już kabelki, które można doprowadzić do miejsca, w którym był zamontowany akumulator. Aby dostać się do naszego układu RTC i akumulatorka, musimy otworzyć dolną pokrywę od ICOMA 7300. Nasz akumulatorek znajduje się w tym miejscu. Taka mała pastylka. Obok ten układ ustalony to jest układ RTC. Pozostaje znaleźć miejsce na przymocowanie bateryjki. Zastanawiałem się, czy nie umieścić jej tutaj na procesorze. No, ale to takie nieeleganckie rozwiązanie. Drugim takim miejscem jest ta puszka, ten ekran. Myślę, że to będzie lepsze miejsce niż procesor. Przymocuję tutaj tą płytkę na
dwustronnej taśmy klejącej i powinno być ok. Oczywiście jak ktoś chce umieścić gdzie indziej, nie ma problemu. Są tutaj miejsca na ściankach bocznych, gdzieś można sobie może tutaj. Ten układ nie powinien wprowadzać tutaj żadnych zakłóceń i powinien też być stosunkowo odporny na zakłócenia, więc miejsce zainstalowania nie jest krytyczne. No na pewno nie umieszczałbym go gdzieś blisko części radiowej dużej mocy. Tak wygląda już radio po przeróbce. Zrobiłem ją poza kamerą, ponieważ trzeba tutaj dosyć uważać z tą bateryjką, sprawnie ją wylutowywać, bo jak ją za bardzo rozgrzejemy, to może nam wybuchnąć, także polecam założyć okulary ochronne. Płytka z podstawką jest przyklejona tutaj do tej puszki ekranującej, trzyma się bardzo dobrze, kabelki skręcone, poprowadzone do miejsca po akumulatorku. Z prawej strony zielony kabelek jest to minus, z lewej strony biały kabelek jest to plus baterii. Na zdjęciach można zobaczyć podobną przeróbkę w radiu Icon 7100. Tam znalazłem takie ciekawe miejsce pod przednią osłoną obudowy na radiatorze. Przykleiłem po prostu samą podstawkę na baterię. Kable wprowadziłem do środka do radia i w ten sposób umiejscowiłem nasze rozwiązanie. Włożyłem już bateryjkę w podstawkę i próbowałem zmierzyć prąd. Niestety mój miernik pokazuje dopiero od 10 mikroamper zwyż. Dlatego zastosowałem metodę pośrednią i zmierzyłem spadek napięcia na rezystorze R382, który jest włączony szeregowo z bateryjką. I wychodzi na to, że sytuacja jest jeszcze lepsza niż w datasheetie od układu RTC. Mamy pobór prądu w okolicach 0,8 mikroampera. No, po szybkim przeliczeniu daje to jakieś 34 lata wytrzymałości tej bateryjki. Na pewno ona ulegnie wcześniej samorozładowaniu. Nastawiłem już zegar na odpowiedni czas. Włączam zasilacz. No i jak widać, czas jest prawidłowy, zatem pełen sukces. Dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiam.